chciałabym, żeby moje działanie miało jakieś znaczenie. Robię co mogę, edukuję, pokazuję, tak, co możemy zrobić, żeby jak najmniej zaśmiecać nasz świat, mieć jak najmniejszy wpływ na to, co się dzieje z naszą planetą złego. Natomiast widzę, że części rzeczy edukacją, że tak powiem, nie załatwimy. Potrzebne są naprawdę kompleksowe działania, które są tutaj w gestii czy samorządów, czy rządu. Tutaj potrzebne są zmiany na wysokim szczeblu, zmiana w myśleniu osób rządzących i decyzje polityczne drastycznie zmieniające podejście do ochrony środowiska naturalnego. I wydaje się, że smutna prawda jest taka, że dopóki słupki sondażowe nie pokażą, że takie jest oczekiwanie społeczeństwa, ta sytuacja się nie zmieni. Więc z tych obaw takich, że politycy nie za wiele zrobią, że oni mają inne interesy, że ich kadencje są zbyt krótkie, by myśleli w przeciągu w systemie 30 lat. To obawiam się, że nie będzie polityków lub polityka, który wykaże się jakąś sporą odpowiedzialnością. A tak naprawdę powinni się wykazać naraz wszyscy politycy na świecie, we wszystkich krajach, niezależnie od ustroju. I obawiam się, że tego konsensusu jakby nie będzie, a tym bardziej nie będzie działań, które będą zmierzały do tego, żeby zmienić stan obecny, czy ten punkt, do którego zmierzamy. No to jest powód do niepokoju, ponieważ ci, którym niewygodne są pewne zmiany, na przykład odejście od węgla, no to po prostu przyjmują te fakty za nieprawdziwe, więc tutaj trwa taka walka, tak, o przekonanie różnych decydentów, że rzeczywiście ta katastrofa następuje. Obawiam się, że politycy wiele nie zrobią, że tak naprawdę nie możemy na nich polegać i że te wielkie instytucje na świecie, które powinny działać, mają trochę związane ręce przez korporacje wielkie i przez kilka osób czy kilka rodzin, które posiadają największe kapitały na ziemi i być może w ich interesie nie jest to, żeby przeciwdziałać takiemu kapitalistycznemu modelowi. Działam dosyć lokalnie, staram się robić to, co mogę, a przypuszczam, że można by było jeszcze więcej robić, gdyby być politykiem albo mieć wpływ rzeczywiście na kształtowanie tego, jak jest chroniony klimat, chronione środowisko. Może ten filmik właśnie zachęci polityków i zachęci działaczy wysoko postawionych do takiego właśnie klimatycznego, odpowiedzialnego działania, więc nie poddaję się. Nie mówię, że jesteście źli, nie mówię, że oni są źli, tak, tylko współdziałajmy. Warto więc wyjść ze stereotypów, z utartych dróg funkcjonowania, jakie do tej pory mieliśmy, i poszukiwać innych rozwiązań. Na przykład może to być inna energia, inne budownictwo, może inne rolnictwo, inne życie, może też inne rozłożenie finansów państwowych. Na świecie mamy już przecież pierwsze kraje, które rezygnują z finansowania wojska, a w zamian inwestują w ochronę przyrody. Więc najwyższa pora, żeby szukać nowych rozwiązań. Nie ma co czekać. Tematyka ochrony środowiska ostatnimi czasy jest bardzo popularna. Ruchy typu zero waste, less waste, kwestie związane z upcyklingiem, zainteresowanie rynkiem rzeczy używanych, ograniczenie użycia plastiku. Wszystko to jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Można powiedzieć, że w tym momencie eko jest trendy. Natomiast zasięg tego typu działań i brak powszechności sprawia, że ich efekty raczej nie mają wielkiego wpływu na stan środowiska. Co oczywiście też jest wyścigiem z czasem, tak? Czy my zdążymy w ogóle zrobić coś przeciwdziałać tej katastrofie? Czy zdążymy? Czy będziemy mieli czas, narzędzia? Czy ludzie u władzy będą mieli odpowiednią wiedzę, żeby po prostu z niej skorzystać i zadziałać? Obywatel może jest kropla w oceanie, ale z drugiej strony
te oddolne ruchy w różnych krajach pokazują i mobilizują właśnie przedsiębiorcy oraz władze polityczne, aby wdrążać więcej systematycznych zmian, więcej inwestować w edukacji, właśnie w wdrożeniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Czyli jeżeli tworzymy nowe komórki, tworzymy nowe produkty, to twórzmy je tak, żeby one się nie psuły, żeby części były łatwo wymienialne, żeby może były łatwe w poddawaniu recyklingowi czy biodegradacji, żeby po prostu ta technologia, która ma nam służyć, była jak najmniej szkodliwa, a być może nawet była pozytywna dla ekosystemu, bo jeżeli będziemy tylko zmniejszać naszą szkodliwość, to nic nie osiągniemy, bo ludzi jest coraz więcej, więc jeżeli zmniejszamy szkodliwość, to i tak szkodzimy. Po pierwsze edukacja od najmłodszych lat w szkołach, w przedszkolach. Dzisiaj jest to w Polsce kompletnie zaniedbane. Nie wiem, czy są zajęcia o czymś więcej niż po prostu zwykłe oszczędzanie na przykład wody, które przecież my pamiętamy sprzed 30 czy 20 lat ze swojego dzieciństwa. A tutaj się tak naprawdę wiele zmieniło i świadomość poszła bardzo do przodu. Więc edukacja, bo jeśli dzieciaki nie będą dzisiaj wiedzieć, na czym stoją, to zbyt późno podejmiemy wszyscy te działania. Przede wszystkim edukacja i tworzenie projektów, które pomagają po pierwsze naświetlić problemy i pokazać, że te problemy związane ze środowiskiem, związane z ekologią głęboką, związane ze zmianami klimatu mają rozwiązania, które są dość proste. I to jest pozytywne, bo ludzie się interesują. Wciąż jednak większości z nas brakuje wiedzy i podstawowych jakichś narzędzi do tego, co z tym zrobić. Natomiast rzeczywiście dostrzegam na różnych pokoleniach, w różnych obszarach ludzie coraz częściej chcą działać i coś z tym zrobić. W ich świadomości już widać te zmiany pod kątem podejścia do ekologii. Dziewczyny w wieku 16 lat wiedzą już, że warto segregować śmieci. Wiedzą, co to jest zero waste. Wiedzą, jakie korzyści niesie ze sobą odpowiednie odżywianie się. Jeszcze 20 lat temu to było nie do pomyślenia, ale teraz to się dzieje i największe zmiany obecnie w mojej przestrzeni obserwuję, zauważam w młodym pokoleniu. Działając świadomie poprzez wybory konsumenckie, poprzez zmniejszenie konsumpcjonizmu, zmniejszenie marnowania zasobów, przez edukację, świadomość, własne działania. I mam nadzieję, że za 10, 20, 50 lat wizja, iż w oceanie będzie więcej plastiku niż ryb, będzie wizją nietrafioną.